Cześć siemano. Jeśli podobają Ci się moje filmy, chciałbyś, żeby na kanale pojawiało się ich jak najwięcej i jak najczęściej, to być może warto rozważyć drobne wsparcie mojego kanału, albo przynajmniej zostawić subka oraz łapkę w górę pod tym filmem. A tymczasem przejdźmy sobie do tematu tego odcinka, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o soli tej gry, czyli Team Huncie, bo prędzej czy później u każdego TBczyka pojawia się moment, kiedy ma okazję lub chęć pójść na swój pierwszy Team Hunt, a wiadomo, nigdy wcześniej nie expił w teamie, grał raczej solo, no i nie do końca wie, jak się przygotować, tak żeby też nie było blamażu, żeby zaraz teamek się nie rozsypał już po pierwszym huncie, albo nawet w jego połowie czy w trakcie trwania, bo ktoś nie dawał rady. Wiadomo, trafiamy na bardziej mniej doświadczonych graczy, więc czasami warto się zdziwić. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak się do takiego pierwszego Team Huntu przygotować, tak żeby właśnie nie dać tej plamy i żeby ten team nie rozsypał się jeszcze zanim się utworzył. Na co na pewno warto zwrócić uwagę. Oczywiście każda profesja ma inną rolę w Team Huncie, czy to jest duo, trio, czy forwoc. Raczej skupimy się na forwocu, no bo wiadomo, duo, trio to jest taka trochę abstrakcja, duo, no to wiadomo, natomiast przy forwocu, no to już troszeczkę się te role zmieniają. Na pewno zależne będzie też to od tego, w jakich przedziałach levelowych na ten pierwszy Team Hunt się udacie, bo wiadomo, że inaczej się będzie przygotowywał teamek 200 leveli, inaczej 600 leveli. Wiadomo, też nie każdy zaczął Team Huntować już od małych poziomów, niektórzy dopiero decydują się na to na stosunkowo wysokich levelach, no i też to przygotowanie będzie wyglądało troszeczkę inaczej. I też inaczej będziemy musieli do tego podejść. Natomiast nad czym na pewno musimy się przed Team Huntem zastanowić, to w zależności od profesji, jaka jest nasza rola w Team Huncie. I przede wszystkim sprawdzić sobie miejscówkę, na którą idziemy, no bo wiadomo, że też niektóre miejscówki Team Huntowe nigdy nie byliśmy na nich solo czy w duo, tylko po raz pierwszy odwiedzimy je w Team Huncie, więc warto się zorientować, jak tą miejscówkę się bije, jak po niej biegać, co trzeba robić, no bo wiadomo, jak miejscówka jest trudniejsza, no to czy taka, jeśli to już jest poziom lipki, czy nawet gdzieś tam takie Isabi, czy gdzieś tam, czy nie wiem, Flimsy, kiedy idziemy w Team Huncie, no to tam już MS pewnie od czasu do czasu będzie musiał coś tam douchać, czy Paladyna, czy Knighta, więc dla MS-a to już jest moment, w którym pojawiają się dodatkowe zadania w postaci leczenia drużyny. Nie tylko Druid będzie leczył, też MS będzie doleczał. Czy to jest przedział levelowy, na którym Paladyn będzie się doklejał z drugą kratą do Knighta, czy jeszcze nie? Wiadomo, jeśli to są gdzieś tam 200 levele, 250, 300 i katederka, no to raczej bijemy pojedyncze klaty. Tutaj Paladyn się raczej nie dokleja, zwłaszcza, że tam Paladyn za wiele też nie robi, więc bardziej ci magowie robią damage. Paladyn jest tutaj tam jako, powiedzmy, support troszeczkę. To też troszeczkę ta rola inaczej wygląda. I jeśli idziecie na jakąś miejscówkę, myślę, że warto odwiedzić też mój kanał, zajrzeć, tam jest masa poradników z miejscówek Team Huntowych. Myślę, że jest duża szansa na to, że znajdziecie coś dla siebie, akurat też coś na tą miejscówkę, na którą się wybieracie. Warto sobie to przejrzeć, choćby po to, żeby wiedzieć, jak biegać po danej miejscówce, jak się na nie ustawiać. To już da wam duży pogląd na to, co będziecie robić, jakie będą wasze zadania. Dodatkowo też warto sprawdzić sobie dokładnie, jak się ubrać pod daną miejscówkę. Jest to bardzo istotne, bo Tibia w dzisiejszych czasach stoi głównie odpornościami. Najważniejszą rzeczą są odporności. Zwłaszcza jeśli gracie profesjami magicznymi, te odporności ratują bardzo życie. Jeśli gracie Knightem, Paladynem, ułatwiają wam bardzo grę, bardzo zwiększają waszą przeżywalność i jednocześnie ułatwiają życie profesjom magicznym, które mniej muszą leczyć, mniej muszą martwić się o wasze życie, mogą bardziej się troszeczkę wtedy skupić na swojej przeżywalności, więc odporności w całym teamie grają bardzo dużą rolę i bardzo ułatwiają wam giereczkę. Co poza tym, oczywiście warto sprawdzić, z czego bijemy, bo odporności mobów mogą się gdzieś tam różnić. Oczywiście warto sprawdzić na początku, pewnie w pierwszym Team Huncie nie będziecie mieć czarmów, więc nie jest to tak dla was istotne.
bo dopiero będziecie te charmy wbijać, natomiast też charmy są gdzieś tam stricte powiązane z tym, z czego będziecie bić, z jakich run będziecie atakować i tak dalej, więc prędzej czy później i tak gdzieś tam ten temat będziecie musieli zbadać. Natomiast tak jak mówię, taką wiedzę gdzieś tam u mnie w poradnikach na kanale powinniście znaleźć, także jeśli idziecie gdzieś pierwszy raz, warto tam zajrzeć i już wam to jakieś przygotowanie zrobi. Natomiast to jest takie bardziej przygotowanie merytoryczne do huntu, czyli jak expić na danej miejscówce, jak się do niej przygotować, jaka jest wasza rola w Team Huncie. I to jest tak naprawdę, powiedziałbym, ta pierwsza, łatwiejsza część przygotowania się do Team Huntu, no bo to jest jakby coś, co możecie się wyuczyć. Gdzieś tam też zdobędziecie w trakcie expienia tą wiedzę, utrwalicie sobie i to jest spoko. Natomiast cięższą sprawą jest dogadanie się ze swoją nową drużyną, no bo jeśli to pierwszy Team Hunt, zakładam, że drużyna jest nowa, no to też musicie mniej więcej się dogadać, kto jaki ma poziom doświadczenia i nie mówię tutaj o levelu, tylko bardziej o doświadczeniu tibijskim, ile kto już grał w tą gierkę, czy bił coś wcześniej w Team Huntach, jak się czuje na danej profesji, w danej roli, na danej miejscówce, jak się czuje, czego możecie oczekiwać od tej osoby, co ta osoba może oczekiwać od was, bo to też gdzieś tam wymusi styl gry na tej drużynie, bo jeśli wiadomo, że jeśli macie świadomość, że idzie z wami ktoś bardzo niedoświadczony, kto będzie dopiero pierwszy raz w Team Huncie, kto będzie pierwszy raz na tej miejscówce, no to też gdzieś tam bierzecie to na poprawkę, bardziej ostrożnie do tego podchodzicie, czy nie robicie takich dużych lurek, czy gdzieś tam więcej tipów w międzyczasie, więcej jakby komunikacji jest w międzyczasie, żeby po prostu coś tam źle nie poszło. I te początki są wtedy na pewno łatwiejsze. I to jest właśnie ta międzyludzka część, wydaje mi się, tu jest najbardziej istotna, jeśli chodzi o przygotowanie się do pierwszego Team Huntu. To, żeby poznać się nawzajem, poznać swoje możliwości, to jak to gra. Wiadomo, każdy Tibijczyk ma największe jaja i każdy jest najlepszy w tą giereczkę, natomiast jak trochę poteamhuntujecie w różnych teamkach, to się okazuje, że ktoś, kto wam się wydawał bardzo dobrym graczem, potem na tle innych już może nie wypadać tak dobrze i ta perspektywa się zmienia, dlatego właśnie to takie poznanie się nawzajem, zgranie się przede wszystkim w tej drużynie będzie tutaj grało bardzo istotną rolę i też weźcie pod uwagę, że nie każdy kiedyś zaczynał, tak? Więc jak rozmawiacie z tymi ludźmi, to dajcie im znać, że to jest, tak nie wstydźmy się gdzieś tam tego, że to jest pierwszy raz wasz na tej miejscówce, czy wasz pierwszy Team Hunt, że wy się tego uczycie i że potrzebujecie trochę czasu, żeby też nabrać pewności siebie i gdzieś tam doświadczenia, żeby po prostu z czasem będzie wam łatwiej. Im na mniejszym levelu gdzieś tam przychodzicie na daną miejscówkę, tym z czasem będzie wam coraz łatwiej, bo będziecie awansować, bijać kolejne levele, no i ta miejscówka będzie mieć już bardziej poznawać daną miejscówkę, będzie wam z czasem dużo łatwiej, tylko łatwiej. Natomiast dużo teamków właśnie rozpada się przez takie niedogadanie na początku, bo gdzieś tam zaczynają bić za hardkorowo, ktoś nie daje rady, no i rezygnują z niego, a być może gdyby dali mu szansę, no to z czasem nabrałby doświadczenia i dużo lepiej by się na swojej roli odnajdował. Wiadomo, że no też myślę, że dużo teamów może mieć problem z zaufaniem na przykład Druidowi, który pierwszy raz będzie szedł na Team Hunt, no to jeśli grał wcześniej tylko solo, no to na Druidzie to wywraca grę do góry nogami dosłownie, natomiast też mówię, myślę, że tutaj najważniejszą właśnie rzeczą w przygotowaniu do Team Huntu nie jest takie spakowanie się, bo zawsze się można iść przepakować, natomiast właśnie wymienienie się doświadczeniami, przegadanie strategii, w jaki sposób bijemy, jak się ustawiamy, tego typu rzeczy, typowo przygotowanie się merytoryczne już w teamie, dogadanie się, jak podchodzimy do tego hunta, nawet danie sobie takiego hunta na spokojnie, bez żadnych boostów, bez odpalania, żeby sobie na spokojnie pobić daną miejscówkę, obczaić gdzie, co, jak i wtedy będzie wam w kolejnym huncie dużo łatwiej, bo gdzieś tam czasami też jest tak, że jak Knight stanie kilka kratek w innym miejscu, no to zmienia to totalnie postrzeganie danej klaty i czasami robi się mniejszy bądź większy dym. Myślę, że na to warto zwrócić uwagę i to tak zobaczycie, że z każdym Team Huntem będziecie nabierać pewności siebie, no i też na pewno nie zniechęcajcie się. Team Huntowanie w Tibi jest dużo ciekawsze niż expienie solo.
To wam mogę zagwarantować. Sam ten kontakt z ludźmi, wiadomo, że ludzie są różni, trzeba się z tymi ludźmi dogadać. Najlepiej jak się z tymi ludźmi, z którymi team huntujecie, lubicie, no to wtedy te team hunty są, czas leci szybciej, team hunty są dużo przyjemniejsze, jest dużo ciekawiej. Natomiast też gra w Team Huncie jest dużo bardziej dynamiczna niż gra solo. Więcej się dzieje na ekranie, też do tego musicie przywyknąć na pewno. Oczywiście też warto zadbać o komunikację głosową. Szczerze, ja sobie nie wyobrażam grania w Forwocu bez komunikacji głosowej. No chyba wiadomo, że gdzieś tam się zdarza, że jeśli gracie już w danym teamku długo, no to wy jesteście w stanie gdzieś tam, bo ktoś się musi wymutować z jakiegoś powodu i bez tej komunikacji bić daną miejscówkę, bo macie ją ograną. Natomiast ja sobie, zwłaszcza na pierwszy Team Hunt, nie wyobrażam iść bez komunikacji głosowej. Są TeamSpeaki, są Discordy, zwłaszcza Discord jest darmowy. Myślę, że nie ma co tu się jakoś specjalnie wstydzić, zastanawiać. Jakiś mikrofon za 10 zł to raczej każdy może w Biedronce kupić i gdzieś tam to komunikacja, żeby jakakolwiek była i na tym bym się właśnie skupił. Nie skupiajmy się tutaj na spakowaniu, na tym, z czego będziemy mieć, skupmy się na dogadaniu. Też jeśli idziecie wszyscy, jako to wasz pierwszy Team Hunt, no to też nie oczekujcie cudów, nie kłóćcie się od razu, że ktoś coś zmaścił, że dał gdzieś ciała, no bo to się na początku będzie na pewno zdarzać. Wiem, że ten film trochę mało będzie brzmiał tutaj merytorycznie, bardziej będzie brzmiał może jak taki trochę motywacyjny, natomiast no tak to z mojej perspektywy wygląda, żeby przede wszystkim nie zniechęcać się, bo coś nie wyszło, bo gdzieś tam się nam padło, tak dalej. Jeśli trochę pogracie w Team Huncie, zobaczycie, że jest to dużo ciekawsze niż granie solo i no przede wszystkim w Team Huncie cyferki wyglądają lepiej. Będziecie robić podobny lub lepszy profit, natomiast na pewno będziecie robić dużo więcej expa niż solo i to jest diametralna różnica, dlatego myślę, że warto Team Huntować, natomiast tak jak mówię, nie zniechęcać się, początki mogą być trudne, bo granie w Team Huncie bardzo różni się od grania solo. Być może nie tak bardzo na Knajcie, tak jak wczoraj rozmawiałem z MDN-em, że gdzieś tam tutaj on takich dużych mega różnic w Team Huncie nie odczuwa w porównaniu z grą solo, natomiast na pewno jeśli chodzi o profesje magiczne, to jest już bardzo duża zmiana. Jeśli chodzi o Paladyna, no to też Paladyn ma inne tutaj role, bo też czy zdejmowanie potworków z profesji magicznych, czy gdzieś tam doklejanie się i tak dalej, no to jest troszeczkę inny ten styl gry to wymusza. Natomiast mówię, istotne tutaj jest to, żeby się z ludźmi, z którymi będziecie grać, poznać, żeby poznać swoje możliwości na zmianę, nawzajem, żeby poznać gdzieś tam swój styl gry i tak dalej, żeby po prostu nie przeceniać tego, nie przewartościować gdzieś tam kogoś możliwości, żeby potem nie wynikały po prostu niepotrzebne nieporozumienia z tym związane, no bo tak jak mówię, doświadczenie przychodzi z czasem, ktoś czasami kupił postać na wyższym levelu, kilkaset leveli wyższym, no i różnica naprawdę przegranych godzin w gierce, tak naprawdę samym levelem nie przeskoczycie, trzeba pograć, trzeba się nauczyć miejscówki, trzeba się nauczyć swojej roli i z czasem na pewno to przyjdzie. Mam nadzieję, że ten film was nie zawiódł, mam nadzieję, że tak jakby nawet jeśli spodziewaliście się po tym filmie czegoś innego niż ja wam tutaj przekazałem, to i tak mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski z tego, co powiedziałem, gdzieś tam trochę to wasze postrzeganie tego pierwszego Team Huntu w jakiś sposób zmieni i gdzieś może też przełamie wasz strach, czy niechęć, czy jakieś tam opory przed spróbowaniem gry w Team Huncie, nawet jeśli bardzo długo graliście solo i trochę się boicie, że gdzieś tam ktoś będzie się z was nabijał, że nie graliście w Team Huncie i po prostu nie macie tego doświadczenia, bo doświadczenie przyjdzie z czasem. Też wiadomo, trzeba też dobrać sobie takich ludzi, którzy będą w stanie to zrozumieć i dadzą wam tą szansę, żeby się rozwinąć, żeby się nauczyć tej gry w Team Huncie, no bo żeby po prostu odkryć Tibie tak w pewnym sensie na nowo i ograć jej inne oblicze niż to takie wszystkim znane z gry solo. A ja się z wami żegnam, przypominam, jeśli wam się filmy podobają, no to warto, myślę, wesprzeć kanał, żebym ja miał większą motywację, żebym miał też większe możliwości co do tworzenia treści dla was. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, no i zostawcie łapy w górę, jeśli się podobało. No i cześć, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!